Zgodnie z najnowszymi trendami korporacja mocno pochyliła się nad tematem zeroemisyjności. O tym więcej opowiemy w naszej innej serii poświęconej tematyce ESG. Dzisiaj odcinek na poziomie podstawowym. O tematyce ESG, pojęciu, które coraz częściej pojawia się w świecie biznesu. Wydaje się, że ESG to nie tylko chwilowa moda. Jednak? No tak się wydaje. Ale coś, co realnie wpływa na strategię firm, regulacje prawne i, co najważniejsze, na nasze portfele. Co oznacza ten trzyliterowy skrót jakże śliczny ESG? Rozwinięciem tego skrótu jest to podchodzi od angielskiego słowa environmental, czyli tak w skrócie wpływ, jaki firma ma na środowisko, w którym funkcjonuje, na przykład emisja CO2, zużycie wody, no czy też odpady. S jak social, czyli relacje z pracownikami, społeczeństwem, czy ogólnie rozumiane prawa człowieka. Szeroko prawa człowieka. No i ostatnia litera G tutaj stoi jako governance, no czyli jest to ład korporacyjny, nie wiem, nadzór, etyka, przejrzystość działania, no właśnie w tym obszarze. Bardzo bliski nam temat. W skrócie, słuchajcie, chodzi o to, czy firma działa w sposób odpowiedzialny wobec środowiska i czy jest dobrze w tym zakresie zarządzana. Po polsku tak naprawdę ten skrót oznacza sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. A dlaczego, Filip, to ESG staje się tak ważne teraz? No właśnie, mam nadzieję, że nie jest to tylko moda, o której wspominałeś, bo tutaj liczby nie kłamią. ESG jest nie tylko miłym dodatkiem, myślę, że jest to realny czynnik biznesowy. Słuchajcie, co więcej, mamy ponad 600 regulacji ESG na świecie. Czyli firmy muszą raportować swoje działania i co ważne, słuchajcie, to już nie jest opcjonalne. No właśnie, a to dopiero początek, bo regulatorzy dopiero się rozkręcają. Te najnowsze regulacje Unii Europejskiej wprowadzają wysokie kary, nawet do 4% rocznych dochodów za nieprzestrzeganie tych przepisów. I to właśnie źródłem tej regulacji jest Unia Europejska, która wprowadziła rozporządzenie mające na celu zagwarantowanie, że produkty sprzedawane na rynku Unii Europejskiej nie przyczyniają się do degradacji globalnego środowiska, do wylesiania czy też degradacji lasów. 4% przychodów to jest gigantyczna kara. I faktycznie z perspektywy globalnej jest to coraz większy problem. Czyli ta firma nie może już mówić, nieważne skąd pochodzi produkt, który kupujemy, nie wiem, kawa, drewno, cokolwiek. Nie tylko musi to sprawdzić, ale również musi to udowodnić. No bo inaczej może ją czekać ta jakże gigantyczna kara. Są to ważne elementy, bo one mają wpływ na środowisko naturalne. Filip, może nawiążmy, mamy jakieś dane w tym obszarze? Tak. Ten temat od lat jest podnoszony przez różne grupy naukowców, ekologów. Są różne szacunki, ale szacuje się, że aż 10% światowej emisji lasu właśnie pochodzi z wycinki lasów. No i to jest też dlatego, że jako ludzkość potrzebujemy coraz więcej pożywienia i 46% tej całej wycinki to są tereny przeznaczone pod pastwiska. Tak. Lasy to 30% naszej planety i one stanowią środowisko naturalne dla 80% gatunków lądowych. Jeśli je tracimy, no tak naprawdę, słuchajcie, tracimy bioróżnorodność. No tak, i kolejnym takim powodem, żeby zatrzymać ten temat wycinania tych lasów jest to, że to hamuje tempo globalnego ocieplenia klimatu. O ile ktoś oczywiście w to ocieplenie wierzy. A czemu się powinny przejmować, Andrzej, tym firmy? Słuchajcie, wydaje mi się, że aktualnie ESG to już nie tylko ekologia. Tak naprawdę to także jest ekonomia. Biznes, tak. Money. Żywy pieniądz. No tak, żywy pieniądz, bo firmy, które nie przestrzegają tych wytycznych regulacji ESG, mogą mieć problem z pozyskaniem inwestorów, mogą tracić klientów i narazić się na gigantyczne kary finansowe. Tak. A z drugiej strony, słuchajcie, ten, kto przestrzega ESG, ten często dostaje lepsze warunki finansowania, to ważne, łatwiej przyciąga inwestorów, czy czasem również pracowników. No, szczególnie tych z tego młodszego pokolenia, które jest coraz bardziej świadome tych zagrożeń. ESG to też świetny argument dla zarządów. To mniejsze ryzyko, większa stabilność, ale największym wyzwaniem związanym z ESG jest tak zwany greenwashing, no i mierzenie
tej naszej zgodności. A co tutaj dokładnie masz na myśli? No to może zacznijmy od tego greenwashingu. To jest takie pojęcie dosyć ciekawe. Ono się odnosi do pewnych zachowań firm na rynku, które trochę jakby udają, że są zielone, tak? Ale w rzeczywistości jakby nic z tym nie robią, tak? To jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo reklamuje się jako ekologiczne, tak? Promując swoje działania jako proekologiczne, nie wiem, oznaczając w specjalny sposób produkty, podczas gdy w rzeczywistości nie podejmuje żadnych realnych działań mających na celu ochronę naszego środowiska. Często stosują różne tak zwane chwyty. Chwyt! Marketingowe, znane nam z reklam. Na przykład zielone hasła swoich produktów. Zielone. Tak, pakowanie czy reklamy. Ale ich rzeczywisty, wpływ na środowisko naturalne pozostaje minimalny. Drugi element to mierzalność, czyli większość firm raportuje ESG na podstawie średnich wartości, a nie tych rzeczywistych danych. No i to jest ważny aspekt, o którym mówisz, bo to tak samo jakbyś powiedział, że średnio ludzie zarabiają 10 tysięcy złotych. No ale w ogóle nie wspominał o tym, że niektórzy zarabiają 5, a inni zarabiają 20 tysięcy. Mamy kłamstwo, duże kłamstwo statystyka. Nie? Tak jest. Właśnie dlatego te metryki, o których mówiłeś, z równoważnego rozwoju są takie ważne, bo one pomagają mierzyć wyniki w organizacji w kwestiach istotnych dla jej działalności, takich jak wpływ na środowisko, czy ta odpowiedzialność społeczna, na przykład licząc procent kobiet w rolach menadżerskich. I takie metryki pozwalają śledzić postęp w zakresie zgodności z ESG. I dlatego producenci rozwiązań ESG dostarczają zbiór powszechnie używanych metryk opartych na danych w ESG. Ale pamiętajcie też, że wszyscy klienci mogą definiować własne, niestandardowe metryki i dzięki temu tak naprawdę organizacje czy firmy mogą monitorować postęp w realizacji swoich celów z zakresu ESG. No tak, czyli mierzalność przechodzi z takiego ogólnego, jakościowego oceny tego, jak my działamy, do konkretnych wskaźników, tak? Które możemy sobie monitorować. Mierzyć, monitorować i co za tym idzie, zarządzać. A jaki widzisz dalszy rozwój tego kierunku? Słuchajcie, ja na razie to widzę, że większy problem to jest jak to policzyć. Bo wydaje mi się, że te wszystkie metryki bez wsparcia narzędziowego to nie damy rady. No tak, na przykład policzenie emisji CO2 też nie jest proste, bo chociażby, nie wiem, ze standardem, branżowym, trzeba wziąć pod uwagę jakby różne 3 rodzaje emisji, tak zostało to zdefiniowane, przy obliczaniu śladu węglowego. Tak, to prawda, to są te 3 zakresy, czyli ten zakres pierwszy to jest ta emisja bezpośrednia, czyli ta obejmująca wszystkie emisje gazów cieplarnianych generowane bezpośrednio przez działania firmy, czyli to nasza firma generuje te gazy, takie jak na przykład spalanie paliw we własnych kotłach, pojazdach, pojazdach lub innych urządzeniach. To jest zakres pierwszy. Zakres drugi to są te emisje pośrednie. Tak? Tutaj mierzymy te emisje, które są związane z energią dotyczącą emisji wynikającą z produkcji na przykład energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej. Która jest właśnie wykorzystywana przez firmę, ale generowana gdzieś poza jej. Czyli mierzymy coś, co już nie jest u nas, tylko emituje w otoczeniu ktoś. A my musimy to podać. I tutaj też pojawia się ten zakres trzeci, on już idzie jeszcze o krok dalej, czyli emisje pośrednie. Czyli to wszystko, co obejmuje taki szeroki zakres emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw. Takich jak produkcja, transport, dostawa tych zakupionych towarów, później odpady, a także, co ważne, emisje związane z użytkowaniem naszego produktu przez końcowego odbiorcę. I to już jest faktycznie, można powiedzieć, całościowe spojrzenie na problem emisyjności. I dobrze, i zgodnie z tym standardem jest kluczowe jest spełnienie tych wymagań ESG, tak? Bo to umożliwia firmom dokładne raportowanie swoich emisji oraz przede wszystkim, co najważniejsze, oprócz samego raportowania, podejmowanie realnych działań mających wpływ na redukcję tego. Bo pamiętajmy, po co to robimy. Mierzymy, zarządzamy, żeby zredukować. Słuchajcie, można też przeprowadzić analizę cyklu życia produktu, czyli Life Cycle Assessment.
No ale to jeszcze jest bardziej złożone. No i też trudne, dlatego te systemy mają tutaj kluczową rolę. Można jeszcze skorzystać na przykład z normy ISO 14067, czy też standardu PAS od British Standard, no ale to już jest oczywiście decyzja firmy. Słuchajcie, tak czy tak wygląda na to, że ESG nie jest chwilową modą, no i czas spojrzeć w przyszłość, a przyszłość z naszej perspektywy to przede wszystkim zastosowanie elementów AI w procesie analizy. Elementów sztucznej inteligencji, ta integracja z ESG, z biznesem, nie tylko jako dodatek do kożucha, tak? Dodatek do kożucha, zielony. Tak, zielony, ale również jako podstawa strategii rozwoju firmy. Tak. A słuchajcie, a tak fair patrząc, to w czym może pomóc ustawodawca, czyli sankcje, to tak naprawdę to jest jedyny sposób, czyli karanie za nieprzestrzeganie tych wszystkich wymagań ESG. Tak, no nie brzmi to dobrze, ale no to właśnie o to chodzi, żeby ESG stało się tym kluczowym elementem zarządzania ryzykiem, no i też samej wyceny firm. ESG jednak to w naszej ocenie nie tylko nowe regulacje, ale też jakby sama zmiana sposobu myślenia o tym, jak robimy biznes. Tak, słuchajcie, firmy nie mogą już ignorować swojego wpływu na środowisko. ESG to jest coś, co wpływa na ich finanse, wizerunek, no i słuchajcie, co najważniejsze, na długoterminową stabilność. Tak, jest to taki nowy trend, któremu my będziemy się przyglądać. Jest on bliski naszym sercom. Uważamy to za ważną tematykę i będziemy ją śledzić. No a Was, drodzy widzowie, zapraszamy do śledzenia tego na naszym kanale GRC Ninja. Tak, słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was 2 odcinki na poziomie zaawansowanym i w tych odcinkach pokażemy, jak raportować ESG z wykorzystaniem wsparcia narzędziowego tak naprawdę. I tutaj oprzemy się o 2 produkty. Ten jeden produkt jest z firmy SAP i to jest rozwiązanie Control Tower oraz rozwiązanie Archer ESG. Tak, czyli pokażemy, jak tą teorię, o której dzisiaj mówiliśmy i tych regulacjach przełożyć na faktyczne, działające rozwiązania. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie nam kciuka w górę. Zobaczcie też inne materiały na naszym kanale. Słuchajcie, a na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dzięki, cześć.